Dlaczego w Polsce kredyty są tak drogie i czy jest szansa na obniżenie kosztu kredytu w Polsce? Więc wydaje się, że chyba jest szansa na obniżkę rzędu 0,5 punktu procentowego, może procent. Mamy w dalszym ciągu najdroższe kredyty w Europie i to jest taki element, który może w jakiś sposób zachęcać do obniżania tych stóp. Mówiliśmy o oprocentowaniu stałym zmiennym. Które jest lepsze? Będzie to fundament pod to, żeby banki obniżały cenę kredytu, czyli oprocentowanie zarówno zmienne, jak i stałe będzie niższe. Dlaczego tak jest? I mamy też stabilizację na poziomie ceny nieruchomości. Tego typu operacje rekomenduję. Są korzyści finansowe dla klientów. Jak wspominaliśmy kiedyś tam, pamiętasz w rozmowie, nawet rząd wielkości setek tysięcy złotych. Dzień dobry widzowie. Dzisiaj jesteśmy gościnnie u Piotra Sakiewicza w Power Holding. Cześć Piotrze. Cześć Paweł, cześć wszystkim. Piotr specjalizuje się w pośrednictwie kredytowym, natomiast dzisiaj podpowie nam, jakie wnioski możemy wyciągnąć z pierwszego kwartału, ale też podsumujesz dla nas sytuację rynkową. Będziemy bardziej zorientowani w tym, co się dzieje i w którą stronę idziemy, tak? Tak, spróbujemy. Oprzemy się o raport opublikowany przez Związek Banków Polskich, o analizy BIK-u, także spróbujemy jakieś tam konstruktywne wnioski wyciągnąć. Ja się będę notatkami posługiwał. Tak, ale widzę i ja nawet tych notatek bym nie rozczytał, w sensie tych tabelek, które są dość skomplikowane, więc nie dziwię się z tymi pomocami. To jak oceniasz pierwszy kwartał 2025 roku na rynku kredytów hipotecznych? I jeśli przyrównamy go do poprzednich 3 kwartałów w roku 2024, no to on się charakteryzuje dość dużą stabilnością. Nie było w zasadzie żadnej zmiany poziomu stóp procentowych. Myślę, że określiłbym go jako dość stabilny, natomiast to nie był czas na pewno bardzo dużej płynności na rynku. I to nie był czas, bo teraz mówimy o dwóch rynkach. Rynku kredytowym, który jest też bardzo mocno skorelowany z rynkiem nieruchomości. Raczej nie był to czas bardzo płynny dla rynku nieruchomości, co za tym idzie dla kredytów i na odwrót, no bo jedno w pewien sposób implikuje drugie. Natomiast wydaje mi się, że teraz, bo nagrywamy ten odcinek w czerwcu, to dane jakby wskazujące na to, co się działo w kwietniu i maju, pokazują, że pojawia się pewne ożywienie. Jakie zmiany zaszły w dostępności i warunkach kredytów hipotecznych w ostatnich miesiącach? No to tak, jesteśmy świadkami obniżki stóp procentowych w maju o 50 punktów bazowych, czyli 0,5 punktu procentowego. I to jest element, który w jakiś sposób zaczyna katalizować lepsze oferty ze strony banków. No bo mamy niższą stopę procentową, automatycznie banki oferują trochę niższą cenę kredytu. Do tego czasu, czyli do maja 2025, stopy procentowe były w trendzie bocznym i one były w tym trendzie bocznym tak naprawdę, cykl podwyżek stóp procentowych rozpoczął się w październiku 2021, a zakończył bodajże we wrześniu 2022. I od tego czasu, z wyłączeniem 2 obniżek, które miały miejsce wrzesień i październik 2023 roku, cały czas stopy były w trendzie bocznym. Dzisiaj jesteśmy świadkami tej majowej obniżki. W czerwcu tej obniżki nie było. Już jesteśmy po zebraniu RPP. I to jest taki element, który wydaje mi się psychologicznie trochę działa na konsumentów, bo poprawia nastroje. W sensie ta obniżka w maju, nie to, że w czerwcu się nie ruszyły. Tak, obniżka w maju oczywiście, precyzując. No bo jest to długo wyczekiwana obniżka, też prognozowana przez wielu analityków. I jakby do tej obniżki doszło. Faktycznie banki zaczynają proponować trochę lepsze, trochę ciekawsze oferty, ale wydaje mi się, że tak z perspektywy konsumenta, który poszukuje finansowania na zakup nieruchomości, a to są też w dużej mierze nasi odbiorcy, albo to są beneficjenci naszych odbiorców, czyli nasi odbiorcy, fliperzy, tworzą produkty dla konsumentów, którzy korzystają z tego finansowania, więc wydaje mi się, że to jest dla nich dobra informacja, bo te nastroje będą się poprawiać i będą się poprawiać z każdą kolejną obniżką. Co prawda jesteśmy dzisiaj w momencie, w którym kilka dni temu Izrael zaatakował Iran i jest to element, który na pewno spowoduje wzrost cen paliw, już w zasadzie spowodował, my jeszcze tego tak nie odczuwamy, a trzeba sobie powiedzieć, że legitymacją do obniżania stóp procentowych są odczyty inflacji. I ta inflacja w maju była na poziomie 4% i przysłużyły się do tego m.in. niskie ceny paliw. I teraz po tym ataku Izraela na Iran dojdzie do sytuacji, w której te ceny paliw wzrosną, więc automatycznie niekoniecznie ten trend spadkowy inflacji będzie się utrzymywał, nie? Bo cel NBP-u to jest 2,5%, tam z tolerancją 1%, to jest ten cel inflacyjny i były przesłanki, że będziemy mieli szansę go osiągnąć, albo będziemy blisko. Natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja, która miała miejsce, czy ten atak,
będzie wpływał raczej negatywnie na odczyty inflacji. Niemniej w dalszym ciągu uważam, że jest szansa, ale to zobaczymy, jak się to geopolitycznie rozwinie, bo to jest czynnik, na który nie do końca ktokolwiek ma wpływ, może tylko ci na samej górze. Nawet Trump w jeden dzień nie jest w stanie jednak takiej wojny zakończyć. Nie, jak zapowiadał, to prawda. Natomiast nie wchodząc może w geopolitykę, wydaje mi się, że przynajmniej prognozy przed tym atakiem Izraela na Iran wskazywały na to, że jest jeszcze szansa na obniżkę w tym roku, być może nawet 2 razy. Niektórzy mówili o lipcu, niektórzy mówili o końcu roku, niektórzy mówili o 2 obniżkach i w lipcu, i pod koniec roku. A tobie jak się wydaje? Będą obniżone jeszcze, czy nie? No dzisiaj ciężko powiedzieć, jakby w oparciu o tą sytuację. Mamy w dalszym ciągu najdroższe kredyty w Europie i to jest taki element, który może w jakiś sposób zachęcać do obniżania tych stóp. Ta inflacja na poziomie 4%, no to też jest zdecydowanie dużo niższa niż poziom inflacji, jaki mieliśmy na przykład kilkanaście miesięcy temu, gdzie te odczyty były też dwucyfrowe, prawda? A stopy tak naprawdę zostały obniżone dopiero o 0,5 punkta procentowego. Więc wydaje się, że chyba jest szansa na obniżkę rzędu 0,5 punkta procentowego, może procent, w sensie punkt procentowy. Ale to i tak będzie zależne od sytuacji geopolitycznej. Ciężko tutaj wróżyć z fusów. To ja myślę, że nie wchodziłbym głębiej w temat. A zauważyliście wzmożoną aktywność klientów po obniżeniu stóp procentowych? Tak, zdecydowanie duża część klientów składa wnioski o refinansowanie kredytu, bo dzisiaj są dostępne dużo lepsze warunki niż te, na których klienci jakiś czas temu brali finansowanie, brali kredyt. Generalnie, jako że też prowadzę agencję nieruchomości i zatrudniam kilkunastu agentów nieruchomości, to też widzimy już tak w praktyce, że jest znacznie więcej prezentacji i znacznie więcej zapytań. Czyli są klienci, którzy się kontaktują, którzy oglądają nieruchomości. Ten ruch jest większy. W dalszym ciągu te decyzje nie są tak szybko podejmowane, bo jest duża podaż ofert nieruchomości na portalach. Czyli klient ma dzisiaj w czym wybierać, może sobie trochę wybrzydzać, może sobie negocjować. To nie jest tak, jak było w okresie, kiedy rynek był napompowany sterydami, czyli programem BK 2%, że klienci jechali na jedną nieruchomość i musieli się decydować, bo za chwilę zniknie, bo była kolejka chętnych. Dzisiaj raczej te decyzje są bardziej rozsądne, racjonalne i to jest to, co powiedziałem na początku tego odcinka. Wydaje się, że mamy dość dużą stabilizację i mamy też stabilizację na poziomie ceny nieruchomości. O tym też myślę, że warto powiedzieć. No to powiedzmy właśnie o dynamice cen nieruchomości w pierwszym kwartale. Tu się posłużę notatkami. Śmiało. Nie oczekuję, że będziesz pamiętał te wszystkie rzeczy. Tak naprawdę, jeśli bazujemy na odczytach za pierwszy kwartał 2025, no to w Warszawie mamy niezmiennie wzrosty, czyli również pierwszy kwartał versus czwarty kwartał 2024 jest wzrost średniej ceny transakcyjnej za metr kwadratowy. Wzrost jest również odnotowany w Krakowie i w Łodzi. Natomiast delikatna korekta na poziomie 1% do 1,5% jest we Wrocławiu, w Gdańsku i w Poznaniu. To jest kosmetyka. Więc tak naprawdę te szumne zapowiedzi o tym, że bańka pęknie, że ceny nieruchomości zaczną mocno pikować w dół, na razie nie ma tego odzwierciedlenia w cenach transakcyjnych, a skoro mówimy o tym, że rynek się zaczyna pobudzać i powiem, dlaczego się zaczyna pobudzać, jakie są elementy wskazujące na to, że się pobudza, no to raczej mówimy o tym, że ten rynek się będzie napędzał, bo popyt będzie się zwiększał. I tu się posłużę danymi z BIK-u. Są to dane za kwiecień 2025, gdzie zostało udzielone w kwietniu ponad 8,1 miliarda złotych kredytów mieszkaniowych. Taki jest wolumen. I to jest najwyższy wynik od roku 2021 z wyłączeniem tego krótkiego okresu, a może nie krótkiego, tego okresu, kiedy funkcjonował bezpieczny kredyt 2%. Ale mówimy o tym, że to był czas na sterydach, nie? Tak, czyli się nie liczy. I tak naprawdę mówimy o wzroście między kwietniem a marcem o prawie 6% w ujęciu kwotowym i prawie 18% między kwietniem tego roku a kwietniem roku poprzedniego. Patrząc przez pryzmat sztuk, jest to ponad 18,5 tysiąca umów kredytowych o kredyt hipoteczny, kredyt mieszkaniowy. I to jest wzrost versus marzec o 4% i versus kwiecień 2024 o 12%. Więc to oznacza, że ten rynek kredytowy w kwietniu odnotował znacznie więcej udzielonych kredytów sztukowo i wolumenowo. I myślę, że warto też wspomnieć o ilości zapytań w maju, bo to są takie najświeższe dane.
I w maju tego roku mamy wzrost o prawie 47% w stosunku do maja roku poprzedniego, czyli rok do roku. I jeszcze jakby możemy się posiłkować danymi z BIK-u, jeśli chodzi o ilość złożonych zapytań, wniosków o kredyt hipoteczny w maju. Jest to wzrost o mniej więcej 43% rok do roku i maj versus kwiecień jest to wzrost o 8,4%. Czyli są to dane, które wskazują na ruch, na wzmożony ruch, na tendencję wzrostową, co się pewnie będzie przekładało na decyzje klientów odnośnie zakupu nieruchomości i być może te wzrosty na rynku nieruchomości, mam na myśli ceny nominalne, być może będą za chwilę wyższe albo nie będzie, tak jak mówiliśmy przed chwilą, spadków. No dobra, czyli pompujemy tę bańkę. Twoim zdaniem jest bańka, czy nie ma bańki? Nie ma bańki i nie ma jakby przesłanek do tego, żeby bańka pękła, w mojej ocenie, ale też się jakby posiłkuję wypowiedziami osób, które to analizują, profesorów różnych i doktorów, analityków też między innymi. Mamy dobrze wycenione nieruchomości. Jakby ceny nominalne w części miast wzrosły, w części delikatnie spadły, ale mówimy o korekcie tam na poziomie 1%. Natomiast ciekawa jakby wypowiedź pana profesora Jacka Łaszka z SGH i jakby przytoczę ją. Ceny mieszkań w cenach stałych, czyli porównywalnych z innymi nabywanymi dobrami, mówimy o cenach realnych, czyli w odniesieniu do innych produktów, osiągnęły w roku 2023 poziom z roku 2007, a więc się nie zmieniły. Czyli ceny nominalne rosną, ale też rosną płace, rosną koszty innych dóbr i usług, co oznacza, że tak naprawdę nie mówimy o wzroście cen w ujęciu realnym, mówimy oczywiście o wzroście w ujęciu nominalnym. Czyli to nie jest tak, że Coś się napompowało, one rosną w dobrym tempie. sztucznie napompowało, nie? Wydaje się, że rośnie to w miarę współmiernie z koszykiem innych produktów i z płacami. Już o tym trochę wspomniałeś, ale teraz pociągnijmy ten temat. Może Ty wytłumaczysz, dlaczego w Polsce kredyty są tak drogie i czy jest szansa na obniżenie kosztu kredytu w Polsce? I kiedy ewentualnie? Trochę decyduje o tym Rada Polityki Pieniężnej, która reguluje politykę w tym zakresie. Jeśli pojawią się dalsze cięcia stóp procentowych, czyli ta narracja będzie bardziej gołębia, no bo obecnie bardziej chyba w taki kierunek wchodzimy niż w jastrzębią, bo raczej podwyżek się nikt nie spodziewa, no to będzie to fundament pod to, żeby banki obniżały cenę kredytu, czyli oprocentowanie zarówno zmienne, jak i stałe będzie niższe. Dlaczego tak jest? Pewnie tu jest wiele różnych elementów składowych i pewnie są to aspekty polityczne, aspekty związane z walką z inflacją. Pewnie jest tu kilka różnych wątków, nie? Które się na to składa. Ja powiem o jednej takiej, myślę, że dość istotnej rzeczy, bo jak wiemy, oprocentowania kredytów na stopie zmiennej są oparte o WIBOR i marżę banku. I już od jakiegoś czasu trwają prace nad tym, żeby ten WIBOR zamienić. I pojawił się na pewien moment wskaźnik o nazwie WIRON. On okazał się równie niedoskonały jak WIBOR, więc już się grupa robocza, która nad tym pracuje, bo tak się nazywa ta jednostka powołana, wycofała z tego WIRON-u i banki, bodajże chyba 2 banki go wprowadziły na moment i też się już z niego wycofały. I teraz 2 czerwca 2025, jak nagrywamy ten odcinek kilkanaście dni później, 2 tygodnie po? jest informacja z 2 czerwca o tym, że pojawił się nowy wskaźnik, który będzie się nazywał Polstr. Tak, można połamać język. Nie widzieliście mojej miny, ale okej, nie słyszałem jeszcze o tym wskaźniku, aż tak się nie wgryzłem, ale robi wrażenie nazwa. Miejmy nadzieję, że będzie bardziej doskonały od WIBOR-u, który w tym momencie jest przedmiotem podważania przez wiele kancelarii prawnych. Zobaczymy też, jaki będzie efekt. To też znów pewnie kancelarie mnie teraz nienawidzą, które agregują sobie klientów, ale mam obawy, że jednak rządzący nie dopuszczą do tego, żeby WIBOR był podważany. A dlaczego? Bo to będzie bardzo duże tąpnięcie sektora bankowego, bardzo duży cios jakby w stabilność tego sektora bankowego, bo trzeba sobie powiedzieć, że większość umów kredytowych, czy to kredyt hipoteczny, gotówkowy, samochodowy, przeróżne formy finansowania oparte są właśnie o WIBOR. I gdyby dopuszczono do tego, żeby orzecznictwo sądów było takie, żeby ten WIBOR mógł być podważany, no to zachodzi ryzyko, że ten rynek zatrzęsie się. A dzisiaj w tej sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy, jest to nam wybitnie mało potrzebne. Więc moja optyka na sprawę jest taka, że
Nie dam sobie oczywiście tutaj, nie daję żadnej gwarancji, ale myślę, że rządzący nie będą chcieli dopuścić do tego, żeby jednak ten WIBOR był podważany. Jaki będzie miało, powiedzmy, wpływ ta władza ustawodawcza na władzę sądowniczą, nie? No bo de facto niby dwie różne władze, ale jakieś chyba połączenie jest. A czy banki zmieniły podejście do liczenia zdolności kredytowej w ostatnim czasie w związku właśnie z obniżkami stóp procentowych? Przekłada się to w ten sposób, że jeśli mamy niższe stopy procentowe, to automatycznie to wpływa na polepszenie się zdolności kredytowej. No bo zdolność kredytowa jest liczona m.in. w oparciu o poziom oprocentowania. Im on jest niższy, tym ta zdolność jest lepsza, więc faktycznie ta zdolność trochę poszła do góry. Czyli ten kredyt jest dzisiaj trochę bardziej dostępny. To, co myślę, że też istotne, o czym warto było, Paweł, powiedzieć, no to, że no właśnie, mamy duży dynamizm na tym rynku, dużo się dzieje. Mówiliśmy o nowym wskaźniku, mówimy o ataku Izraela na Iran, powiemy o tym teraz, że minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że nie będzie programu rządowego, który był planowany do wprowadzenia, czyli programu Pierwsze Klucze, który miał zastąpić również niewprowadzony program Kredyt na Start. Ponoć z pierwszych kluczy został pierwszy breloczek do kluczy, tak mówią. Bardzo możliwe. Zatem jest to też w mojej ocenie dobra informacja dla rynku, ponieważ jakaś tam grupa uczestników rynku, grupa oczekujących na wprowadzenie tego programu, my to widzieliśmy też po naszych klientach, do ostatniego momentu czekała i liczyła, że wejdzie to preferencyjne finansowanie. Bo jednak program BK 2%, Bezpieczny Kredyt 2%, który funkcjonował bardzo krótko, bo pół roku, miał bardzo duży impact na rynek, ale też bardzo dużo ludzi skorzystała z tego preferencyjnego finansowania i jeśli można by było mieć oprocentowanie na poziomie 2%, a takie było mniej więcej przy Bezpiecznym Kredycie 2%, no to warto czekać, nie? Więc jeśli dzisiaj jest zapowiedź, że programu nie będzie i chyba się nie zapowiada, żeby rząd miał jakikolwiek skonstruować, no to jest też element, który w jakiś sposób będzie powodował, że ta grupa albo dalej będzie wynajmować, albo stwierdzi, no to dobra, trzeba ruszyć na zakupy i realizować zakup w oparciu o standardowy kredyt, no bo nie ma tego preferencyjnego. A taniej to już było. A tanie już było. A uważasz, że jakiś program pomocowy powinien wejść dla konsumentów? Program pomocowy w kwestii kredytów hipotecznych i zakupu pierwszego, kolejnego mieszkania? Wydaje mi się, że skoro rynek się stabilizuje i też mamy doświadczenia z programem BK 2% i z podaniem tego sterydu na rynek i wiemy, jakie implikacje i konsekwencje wywołał tak drastyczne zastymulowanie popytu, bo wzrost cen był ogromny, bo to 20-30 parę procent w dużych aglomeracjach miejskich. Ja nie jestem za bardzo za takimi programami i też wydaje mi się, że skoro ten rynek się stabilizuje, no to chyba to jest taki zdrowsze trochę dla tego rynku. Oczywiście pewnie z perspektywy eksperta kredytowego powinienem powiedzieć, niech program wchodzi, będę miał dużo pracy, nie? Ale no patrząc tak racjonalnie wydaje mi się, że... A ten drugi wilk fliperski w tobie mówi, że nie. Aczkolwiek z drugiej strony może pobudziłoby, do czego nawiązuję, że fliperzy i inwestorzy mówią, że najlepiej jakby nie wchodził, większość, z którymi rozmawiam, żeby nie wchodził taki program, ze względu na to, żeby dać rynkowi się ustabilizować. I to się właśnie dzieje. Inni oczywiście by chcieli, bo pobudziłoby to do zakupów. Twoim zdaniem, którą wersję byś wybrał? Pobudzenie właśnie do zakupów, ale lekkie zamieszanie w cenach i znowu podwyżka? Czy niech rynek sam się reguluje? Flipper na pewno nie jest beneficjentem takiego potencjalnego programu, tylko jego klient docelowy, ten konsument. Więc z perspektywy Flippera, gdyby taki program wszedł, to nie jest pewnie złe rozwiązanie, ale też w zależności od tego, jakie byłyby kryteria tego programu. BK 2% miał pewne limity co do maksymalnej ceny nieruchomości. Tam było odpowiednio 700-800 w zależności od typu gospodarstwa. No i teraz pytanie, jaki produkt Flipper tworzy, nie? I jakie byłyby te kryteria cenowe? Czy byłyby limity, czy by ich nie było? No bo można by się było odnieść do planów wprowadzenia tych programów, które były. Więc wszystko zależy od tego, no bo jeśli chciałbym tworzyć produkt premium w cenie 1 200 000, a program by umożliwiał finansowanie do określonej kwoty, tak, załóżmy taki scenariusz, no to jako Flipper nie skorzystam. To nie będzie w ogóle mój target, a wręcz być może mój target obniży swoje wymagania, oczekiwania i kupi coś tańszego, bo będzie mógł ten mój target sfinansować znacznie taniej. Generalnie jestem chyba raczej bardziej przeciwny niż za wprowadzaniu tego typu programów stymulujących.
raczej bym się skupił może na obniżce stóp procentowych, bo to na pewno też pobudzi rynek i będzie to zdrowsze, bardziej takie organiczne niż gwałtowne przykręcenie śruby. Mówiliśmy o oprocentowaniu stałym zmiennym. Które jest lepsze? Które częściej wybierają konsumenci? Nie da się odpowiedzieć, które jest lepsze. Decyzja o wyborze oprocentowania powinna zależeć od tego, jaką mamy strategię i cel. Czy będziemy ten kredyt spłacać w krótkim horyzoncie czasowym, czy w długim. No bo przykładowo, jesteśmy fliperem, bierzemy kredyt hipoteczny, żeby zrobić jednego flipa. Planujemy tą nieruchomość sprzedać po 3-6 miesiącach. W tak krótkim interwale czasu prawdopodobnie stopy nie zdążą spaść, a jak spadną, to nie też o jakąś dużą wartość. A trzeba powiedzieć, i to powinno wybrzmieć, i od tego w sumie powinienem zacząć, że dzisiaj oprocentowanie stałe jest tańsze o mniej więcej 1 punkt procentowy od zmiennego. Czyli banki zachęcają trochę, żeby agregować tych klientów na zamrożonym oprocentowaniu stałym na okres zazwyczaj 5 lat. W 2 bankach to jest okres 7-letni, w jednym 10-letni. Czyli jeśli dzisiaj na stałym mogę uzyskać przykładowo 6,5, a na zmiennym 7,5, to mam korzyści z tego, że wybieram stałe, bo mam tańszy kredyt, lepszą zdolność, no płacę niższe raty. Natomiast, żeby to miało uzasadnienie, to jak biorę w tym przykładowym krótkim horyzoncie czasowym i spłacam kredyt po 6 miesiącach, bo mój nabywca kupuje ode mnie mieszkanie i spłaca mój kredyt, to pewnie aż o 1 punkt procentowy stopy się nie zmienią. A musiałyby się zmienić o ponad 1 punkt procentowy, żeby zmienne było bardziej korzystne cenowo. Natomiast jeśli biorę kredyt na dłuższy horyzont czasowy, czy jestem inwestorem, czy kupuję na potrzeby własne, no to znów do rozważenia opcja czy stałe, czy zmienne. Jak stałe, muszę być gotowy na refinansowanie, czyli pracę z kredytem. Jak zmienne, to pewnie dlatego, że akceptuję dzisiaj wyższy koszt, ale nie chcę się bawić w refinansowanie. Nie muszę mieć cały czas podtrzymanej zdolności kredytowej. No i nie wiem, akceptuję to, że oprocentowanie się będzie na bieżąco zmieniać do bieżącej sytuacji rynkowej. A które jest najczęściej wybrane przez konsumentów? Dominuje jakieś, czy nie? Tak, mamy dane i te dane wskazują na to, że bodajże 79% dzisiaj, w trzecim kwartale konkretnie, wybiera oprocentowanie stałe, ale jeszcze sobie rzucimy okiem, czy aby na pewno dobrze te dane odtwarzam z głowy. Więc niewiele się pomyliłem. 78,87% kredytów w pierwszym kwartale 2025 wybieranych w oparciu o stopę stałą. Dlaczego? Bo konsumenci dzisiaj szacują ryzyko i pewnie pamiętamy tą wszechobecną narrację w mediach, gdzie jakby ta retoryka była bardzo taka negatywna, jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów, a bardziej o raty, jak to gospodarstwa domowe, które płaciły 2,5 tysiąca raty, nagle ta rata się zwiększała na 5 tysięcy. Sam jestem kredytobiorcą, mam kilka kredytów. Nie wiem, czy też masz, Paweł, jakiś kredyt? Zaufania. U wielu osób. Nie mogę zawieść. Okej. No to faktycznie, jeśli ktoś miał na zmiennym, a większość osób przed rokiem 2021 taki typ kredytu wybierało, bo nie było też dostępnych kredytów opartych o stopę stałą. I dopiero od 1 lipca 2021 banki musiały wprowadzić do oferty kredyt oparty o stopę stałą. Nawet część banków ma dzisiaj tylko kredyty oparte o stopę stałą, a nie ma zmiennej. Więc ten portfel kredytów w dużej mierze jest oparty w Polsce o stopę zmienną, bo to mieliśmy jakby przez te wiele, wiele lat wstecz. No i wcale nie dziwi, że jest obawa Polaków, co jak stopy wzrosną, nie? Więc rozwiązaniem na to jest kredyt oparty o stopę stałą, gdzie blokujesz i wzrost, i spadek oczywiście tego oprocentowania, więc gdyby stopy wzrosły, nie ponosisz ryzyka wzrostu raty, jeśli spadną, masz narzędzie w postaci refinansowania. Czyli jesteś wygranym poniekąd na tym rynku. I to też jest fajny trend i tendencja, bo ten rynek kredytowy się będzie profesjonalizował w mojej ocenie, czyli będzie coraz większy odsetek, co widzimy na podstawie tych danych, kredytów udzielanych o stopę stałą. A mówię profesjonalizował w rozumieniu tego, że to ryzyko ewentualnego wzrostu stóp będzie przeniesione na podmiot profesjonalny, czyli na bank. Czyli nawet jak stopy wzrosną, to kowalski konsument tego nie odczuwa. Co najwyżej odczuwają to inne podmioty. Czyli widzę tu taktykę, biorę stałe oprocentowanie. Jeżeli stopy procentowe spadają na tyle, że opłaca się zrefinansować, to refinansuję, zyskuję na tym, bo zmieniam też na stałą stopę. Tak? Na stałe Ze stałej tylko na stałą. Ze stałej na stałą, ze zmiennej możemy na stałą i na zmienną. Okay. Czyli gram znowu na zmniejszenie. Załóżmy, że stopy wzrastają, ale ja nadal zostaję na stałej, tej niższej, już po refinansie. A jeśli spłacasz ten kredyt na przykład 4 lata i został Ci jeszcze rok
oprocentowania okresowo stałego i wiesz, albo są informacje, przecieki, że stopy będą za chwilę wzrastać, to możesz po tych 4 latach nawet przejść na taki sam poziom oprocentowania, nie zyskując krótkoterminowo nic, ale długoterminowo zyskujesz to, że masz na kolejne 5 lat na tym niższym poziomie. Zamrożony. Tak, bo jeśli minie kolejny rok, ty jeszcze przez ten rok skorzystasz z tego niższego, ale po roku będzie miała miejsce zmiana albo na zmienne, albo na stałe, ale w oparciu o to, które będzie po tym roku. Jak wiemy, że ono będzie wyższe, to warto jeszcze w tym momencie wykonać taką operację. Czyli refinansować, ale już bez zysku takiego na racie, tylko żeby sobie wydłużyć ten okres stałego. Z niższym oprocentowaniem, tak. No ale to wydaje mi się, że jeśli jesteś w kontakcie, jeśli klient jest w kontakcie z ekspertem kredytowym, no to ekspert tego typu operacje rekomenduje, a klient decyduje, czy robić, czy wykonywać, czy nie wykonywać. Większość się przychyla, no bo są korzyści finansowe dla klientów. Jak wspominaliśmy kiedyś tam, pamiętasz, w rozmowie, nawet rząd wielkości setek tysięcy złotych. A jaka jest obecnie średnia kwota kredytu? Jak to wygląda w danych? Sięgnij tam do danych, jeżeli masz. Bazując na danych za pierwszy kwartał, to mówimy o kwocie 424 tysiące. Średnio na jednego kredytobiorcę. Tak, natomiast bazując na danych z BIK-u tym razem, bo tu się posługujemy raportem ZBP-u, czyli Związku Banków Polskich, i te dane z BIK-u są już za maj 2025 i tu mówimy o średniej wartości wnioskowanego kredytu, nie udzielonych, tylko wnioskowanego, to jest 467, więc to gdzieś pewnie zostanie podtrzymane. Czyli mamy wzrost, a ja pamiętam, że dane tam sprzed kilku lat to było 330, więc faktycznie no, te wzrosty są widoczne. To oczywiście wynika z tego, że klienci nabywają coraz droższe nieruchomości, czyli ta cena nieruchomości idzie w górę. I ja to też widzę z praktyki po naszych klientach, po moich doradcach z mojego zespołu, że jednak te kredyty, no nie wiem, 10 lat temu kredyt na 500 tysięcy to był naprawdę fajny, duży kredyt. Dzisiaj kredyt na 500 tysięcy, tak jak my działamy przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich, no na nikim nie robi specjalnie wrażenia. Możemy jeszcze powiedzieć, jaka jest mniej więcej struktura wysokości kredytu. Kredyty powyżej 500 tysięcy stanowią prawie 28%. Tu mamy taką w sumie lukę między 400 a 500 tysięcy, to jest raptem 16%. Między 300 a 400 tysięcy 19% z hakiem. 200 a 300 tysięcy 21% prawie i do 200 tysięcy 16,8%. Trochę danych padło, trochę się działo w pierwszym, w drugim kwartale, ale jakbyśmy to podsumowali. Pierwszy kwartał, drugi kwartał i ta szklana kula na trzeci kwartał. No to myślę, że pierwszy kwartał, tak jak powiedzieliśmy na początku, dalsza stabilizacja względem 3 poprzednich kwartałów w roku 2024. Drugi kwartał wskazuje na to, bo na razie nie mamy jeszcze takich odczytów ani danych za pełny drugi kwartał, bo jesteśmy umiejscowieni jeszcze w czerwcu. Tu wydaje się, że się pojawiają wzrosty i to na to wskazują te dane ilości zapytań, ilości złożonych wniosków. Wzrost zainteresowaniem kredytami i... Co będzie się przekładało na rynek, na rynek nieruchomości i to też mówię od strony jakby praktycznej, że nasi agenci mają też faktycznie, agenci nieruchomości mają zdecydowanie więcej prezentacji. Decyzje klientów dalej są wydłużone, dalej ta decyzyjność nie jest taka szybka, natomiast więcej prezentacji, większe zainteresowanie, przełożenie na większą liczbę wniosków kredytowych, czyli wchodzimy w moment, wydaje się, ożywienia i poprawienia nastrojów konsumenckich, na co na pewno wpłynęła ta obniżka stóp procentowych. Co do trzeciego kwartału nie umiem odpowiedzieć, bo pojawił się czynnik, który był na tamten moment nie do przewidzenia. Czarny łabędź. Czarny łabędź, czyli atak Izraela na Iran. No i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, jak to się geopolitycznie rozwinie i jakie będą implikacje dla nas tutaj na rynku w Polsce. Ale generalnie ten pierwszy, drugi kwartał jest pozytywnie, Twoim zdaniem, pozytywnie nastraja na otwarcie. Pierwszy bardziej neutralnie, bardziej kontynuacja tendencji z kwartałów poprzedniego roku, od drugiego do czwartego, bo pierwszy to był jeszcze Po 2024 to były jeszcze takie niedobitki kredytów z BK 2%, które się uruchamiały, więc on nam trochę zaburza obraz. Drugi, trzeci, czwarty kwartał i pierwszy roku 2025 to bardziej stabilizacja i wydaje mi się, że drugi kwartał 2025, nie pierwszy, a drugi, to mamy już lekką tendencję wzrostową.
mimo braku programu pomocowego, a nawet perspektywy na niego. A może trochę za chwilę pomimo braku programu, bo informacja o jego braku powoduje, że jakaś część uczestników rynku rusza na zakupy. Czyli optymistycznie. Z dozą niepewności to, co powiedziałeś, ze względu na sytuację geopolityczną. Dzięki Piotrze za dogłębną analizę. Dzięki Paweł. Dzięki widzowie. Dzięki widzowie. Koniecznie oglądajcie kolejne odcinki z Piotrem, bo pojawia się dużo analizy, ale też dużo tipów, dużo bardzo praktycznych tipów, bo powiem Wam szczerze, że nagraliśmy dzisiaj parę odcinków przed tym odcinkiem bieżącym. One się pojawią trochę później i tam będzie kupa mięcha. Polecamy. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.